Istnieją dwa główne sposoby walki z narracjami ekstremistycznymi: kontrnarracje i narracje alternatywne. Celem kontrnarracji jest zdemaskowanie ekstremistycznej propagandy i przeciwstawienie się jej. Dlatego kontrnarracje kierowane są do ludzi, którzy już mają styczność z konkretną narracją ekstremistyczną. W 2014 roku w Niemczech przeprowadzono prostą kampanię kontrnarracyjną, stanowiącą odpowiedź na organizowane każdego roku marsze neonazistów. Pomysł akcji nawiązywał do biegów charytatywnych, w których sponsorzy przekazują środki na wybrany cel. Za każdy metr przebiegnięty przez uczestników wybrana organizacja charytatywna dostaje niewielką kwotę. W tym przypadku za każdy metr, który przeszli neonaziści, Exit Deutschland, organizacja pomagająca ludziom, którzy chcą opuścić ruchy ekstremistyczne, dostawała 10 euro. Maszerujący neonaziści dowiedzieli się o tym dopiero w trakcie swojego marszu, więc nie mogli go już odwołać. Trasa została ozdobiona banerami zachęcającymi do kontynuowania marszu, a na końcu na uczestników czekały banany. W efekcie sami uczestnicy neonazistowskiego marszu przyczynili się do zebrania 10 tysięcy euro na wyciąganie ludzi z ruchu neonazistowskiego. Narracje alternatywne promują pozytywne punkty widzenia i sposoby postępowania, a także rozwijają umiejętności krytycznego myślenia. Często opierają się na empatii i wzmacnianiu tych uczuć i wartości, które kwestionują narracje ekstremistyczne. Mogą wykorzystywać symbole, autorytety lub influencerów, ale także opierać się na autentycznych historiach osób, które były ofiarami narracji ekstremistycznych. Dobrym przykładem kampanii opartej na narracji alternatywnej jest akcja Ogarnij Hejt, realizowana przez Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. W spocie tej kampanii oddano głos ofiarom przemocy, które odpowiadają na proste pytanie: co powiedziałbyś swojemu hejterowi, gdybyś mógł go spotkać? Jestem wdzięczna Ci za to, że pokazałeś mi, w jakim miejscu nigdy nie chciałabym być. Zignorowałam twój komentarz, jak mnie nazwałeś żydowską szmatą. Zignorowałam, jak nazwałeś... Może urodziłem się w Kenii, ale urodziła mnie Polka. Tutaj skończyłem uniwersytet medyczny. Jak na czarne gówno, całkiem nieźle, prawda? A może pamiętasz, jak wiozłem cię do domu z imprezy? Pamiętasz, nie? Ledwo trzymałaś się na nogach. Przypilnowałam, żebyś bezpiecznie weszła do klatki. A w aplikacji co? I tak napisałaś u mnie same wyzwiska. Dla ciebie i tak pozostanie pieprzonym Ukraińcem. O sile przekazu w tym filmie zadecydowała jego autentyczność. Występują w nim ludzie, którzy opowiadają swoje własne historie. Całość jest utrzymana w minimalistycznym tonie, co pozwala odbiorcy skupić się na przeżyciach występujących w nim osób. Weź sprawy w swoje ręce. Nagraj filmik lub wrzuć posta i oznacz go hashtagiem Zmieniaj Odważnie.